W 1942 roku inżynier Wacław Zawrotny zaproponował dowództwu Armii Krajowej opracowanie pistoletu maszynowego dostosowanego do seryjnej produkcji w warunkach konspiracyjnych. Wspólnie z Sewerynem Wielanierem opracowali projekt broni, przy produkcji której można było wykorzystać technologie dostępne w warsztatach rzemieślniczych, a montaż przeprowadzić wręcz w warunkach domowych. Ani jedna z części składowych PM-u nie wymagała spawania. Zastosowano wkręty i połączenia gwintowane. Warto nadmienić, iż wcześniej obaj inżynierowie konstruktorzy nie byli zaangażowani w projektowanie broni, chociaż Wielanier pracował przed wojną w zakładach amunicyjnych. Jako bazę do opracowania konstrukcji przyjęto dwa najlepsze wtedy dostępne wzory. Niemiecki MP-40 i brytyjskiego Stena. Z pierwszego zapożyczono układ broni, magazynek montowany od dołu i składaną kolbę, a z drugiego konstrukcję mechanizmów wewnętrznych. De facto także lufę i magazynek identyczne jak w konstrukcji brytyjskiej. Jako nabój przyjęto amunicję 9x19 mm Parabellum. Dokumentacja techniczna została wykonana w okresie od stycznia do kwietnia 1943 roku. Prototyp był gotowy 4 miesiące później. PM otrzymał nazwę Błyskawica od 3 błyskawic wyciętych na stopce kolby. Miały one podobny kształt jak znak firmy Electric, który sugerował, że jest to część elektrycznej kuchenki tej firmy. Niektóre pozostałe elementy jej konstrukcji także produkowano w biały dzień na oczach Niemców, pod pozorem bycia elementami innych urządzeń. Części do pistoletu wytwarzano w kilku miejscach w Warszawie, a całość montowano i starannie przestrzeliwano w zakładzie produkcji siatek ogrodzeniowych Franciszka Makowieckiego. Każdy egzemplarz oddawał 8 strzałów serią, amunicją polskiej produkcji. W razie pojawienia się problemów, dodatkowo serią 5 strzałów amunicją zrzutową. Dopiero zacięcia w obu próbach powodowały odrzucenie egzemplarzy błyskawicy, który z powrotem trafiał na warsztat. Partia prototypowa liczyła 5 egzemplarzy. Po testach Kedyw zamówił następne 100, a później jeszcze 300. Do lipca 1944 roku wykonano ich 600, a w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego gotowe były części następnych 100 egzemplarzy. W czasie powstania błyskawice montowano w rusznikarni na ulicy Bodena. Łącznie wykonano około 700 sztuk tego pistoletu maszynowego, chociaż niektóre źródła podają trochę więcej, trochę mniej. Wytworzenie jednego egzemplarza zajmowało do 45 godzin, nie licząc produkcji lufy. Wydaje się to długo i faktycznie tak jest, ale wynikało z konieczności przyjęcia konspiracyjnych technologii i metod wytwarzania broni. Błyskawica składała się, jak chyba wspomniałem, z 58 części, m.in. z lufy i aluminiowej osłony, będącej zarazem nakrętką przytrzymującą lufę, chwytu broni, mechanizmu spustowego kolby, gniazda magazynka z zatrzaskiem, zamka z rączką zamkową, sprężyny powrotnej i wreszcie sprężyny magazynka wraz z magazynkiem. Polski PM działał identycznie jak brytyjski Sten, na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Zasilanie w naboje z dwurzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 32 nabojów, przystawianego od dołu broni. Do zabezpieczenia pistoletu służył samoczynny bezpiecznik spustowy. Przyrządy celownicze były stałe bez możliwości regulacji. Celownik przeziernikowy i malutka muszka przyspawana do komory zamkowej. Kolba metalowa była składana pod spód broni. Mechanizm spustowy w obudowie pod komorą zamkową umożliwiał strzelanie wyłącznie seriami, ale dzięki względnie dużej wadze zamka i długiej drodze jego ruchu charakteryzował się małą szybkostrzelnością, która pozwalała na oddawanie pojedynczych strzałów. Słabą stroną błyskawicy był dość niski poziom bezpieczeństwa, po części wynikający ze wspomnianej masy zamka. Nie przewidziano zabezpieczenia broni w jego przednim położeniu. Zabezpieczenie stanowił jedynie napinany przez zamek samoczynny bezpiecznik spustowy. Wprawdzie rozwiązanie mogło się wówczas wydawać nowoczesne, ale gwałtowne opuszczenie broni z napiętym zamkiem groziło samoczynnym jej odpaleniem. Była to jednak wada dość typowa dla tego typu konstrukcji, wynikająca też z braku praktycznej wiedzy na temat charakterystyki użytkowej broni tej klasy przez jej konstruktorów, dla których była to, przypominam, pierwsza konstrukcja tego typu. Nie do końca uzasadnione pozostaje też zastosowanie aluminium jako materiału na osłonę chłodnicy lufy, stanowiącą jednocześnie jej mocowanie. Może konstruktorzy chcieli zmniejszyć masę broni, a także zapewnić jej lepsze chłodzenie. Jak zauważa Piotr Krajewski w artykule, a w zasadzie monografii błyskawicy, zamieszczonym w numerze specjalnym czasopisma Strzały, jest to wydanie z sierpnia 2014 roku, takie założenie było błędne. Większa masa w tym miejscu ograniczałaby zjawisko podrzutu lufy, a poza tym w warunkach powstania i konspiracji rzadko strzelano z takiej broni seriami na tyle długimi i częstymi, by trzeba było specjalnie zadbać o jej chłodzenie.
a aluminium wyrabiało się. Drobnozdwojowy gwint ulegał uszkodzeniom, dodatkowo osłona błyszczała w słońcu, co widać nawet na zachowanych fotografiach z powstania. Jednak w przypadku błyskawicy zalet było dużo więcej niż wad, a na szczególne uznanie zasługuje pomysł wykonania wzdłużnych wyżłobień, takich żeber na zewnętrznych powierzchniach trzonu zamkowego. Zmniejszało to tarcie i odprowadzało skutecznie zanieczyszczenia. Także urządzenie powrotne, składające się z dwóch sprężyn, wewnętrznej i zewnętrznej, umieszczonych współosiowo, z których jedna pełniła rolę powrotnej, a druga zderzaka zamka, zasługuje na uznanie. Oba te rozwiązania przypominają trochę te z niemieckiego MP40, ale wykonane są dużo prościej i wydają się działać skuteczniej, a pozostałe rozwiązania, jak wspomniałem, inspirowane były wprost brytyjską konstrukcją. Jeszcze jedna ciekawostka. Mechanizm spustowy błyskawicy był osadzony w oddzielnej obudowie. Był przez to łatwo wymienny i chciałoby się rzec modułowy. Błyskawica pozostaje jedynym na świecie pistoletem maszynowym skonstruowanym i wytwarzanym w warunkach głębokiej konspiracji i drugim w historii polskim pistoletem maszynowym. Pierwszym był opracowany w latach 1936-1938 przez inżynierów Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego pistolet maszynowy Morse. Miał on być przeznaczony dla załóg wozów bojowych. Produkcja rozpoczęła się jednak zbyt późno, także nie można było liczyć na znaczną ilość tej broni. Do września 1939 roku warszawskie zakłady wyprodukowały jedynie partię próbną liczącą około 36 sztuk. Prawdziwym pistoletem maszynowym seryjnej produkcji i przeznaczonym dla załogi polskiego wozu bojowego, Kubusia, okazała się dopiero błyskawica.